Witamy. Znajdujemy się w Mielnie, małym letnim kurorcie nad morzem. Zobaczymy, co tutaj widać jesienią i jakie atrakcje oferuje to miasto dla przybywających w nim turystów. Zaparkowaliśmy na małym parkingu przy skrzyżowaniu ulic Lechitów i Kościelnej. Przechodzimy na ulicę Kościelną i idziemy nią w kierunku zabytkowego kościoła Przemienienia Pańskiego. Samo miasto Mielno liczy tylko około 3000 mieszkańców. Mielno, włączywszy do niego Unieście i Barnowo jako swoje części, otrzymało prawa miejskie 1 stycznia 2017 roku, czyli bardzo niedawno. Niemniej jednak jest to miejscowość z długą historią. Już w dokumencie lokacyjnym Koszalina z 1266 roku po raz pierwszy pojawia się nazwa Mylen, dotycząca obecnego Mielna. Ówczesne Mielno miało przede wszystkim charakter rybacki, a Unieście pełniło także rolę koszalińskiego portu. Wówczas jezioro Jamno było jeszcze płytką bałtycką zatoką. Historia Mielna i Unieścia jako miejscowości wypoczynkowych zaczęła się w połowie XIX stulecia i trwa do dziś. Obowiązującą nazwę Mielno wprowadzono urzędowo w 1947 roku, zastępując wcześniejszą niemiecką Grossmüllen. Tymczasem dochodzimy do kościoła. Wiele wskazuje na to, że miejsce, w którym on stoi, nie jest przypadkowe. Wcześniej miejsce to było prawdopodobnie pogańskim miejscem kultu, gdyż odkryto tutaj pogańskie urny z popiołami. Oprócz tego wokół kościoła znajdują się pozostałości fos, które mogą wskazywać na pełnioną wcześniej funkcję obronną, nie tylko sakralną. Sam kościół, który widzimy, został zbudowany prawdopodobnie w XV wieku w stylu gotyckim. Później był wielokrotnie przebudowywany, zachował mimo to jednak swój gotycki styl. Zbudowany jest z cegły i kamienia polnego. Jest jednonawowy, na rzucie prostokąta z prezbiterym zamkniętym trójbocznie, oszkarpowany i orientowany, czyli prezbiterym z ołtarzem znajduje się po wschodniej stronie budynku. Może obecnie nie każdy wie, dlaczego dawniej często, choć nie było to konieczne, w taki sposób sytuowano kościoły względem stron świata. Otóż związane jest to z tradycją, że na końcu świata Mesjasz ma nadejść od wschodu. Dlatego wierni, siedząc w orientowanym geograficznie kościele, patrzą się na wschód. W zewnętrznych murach kościoła występują kamienie, nieco obrobione, przypominające postaci zwierząt. W dolnych partiach ściany południowej i północnej występują rzędy różnej wielkości głazów narzutowych, z których waga najcięższego z nich dochodzi do 1 tony. Po obejrzeniu kościoła wracamy się ulicą Kościelną, ale tylko kawałek, do miejsca oznaczonego takimi drogowskazami. Droga ta prowadzi do Grodzisk i dalej do ścieżki w lesie, lub dalej na plażę. I oto dochodzimy do kolejnej atrakcji Mielna, jaką jest Grodzisko. Grodzisko, które widzimy, istniało i funkcjonowało w okresie zwanym wczesnym średniowieczem, czyli od przełomu VI-VII wieku do XIII wieku. Być może to grodzisko zbudowane zostało przez lokalne elity. Związane mogło to być z obroną pasa nadmorskiego. W razie zagrożenia mogło też służyć jako schronienie dla lokalnej ludności.
I teraz niespodzianka. Nieco dalej w stronę lasu, w lewo, odchodzi od drogi taka oto drewniana ścieżka. Spacer nią momentami przypomina tor przeszkód, a dojdziemy nią do drugiego grodziska. I oto właśnie to drugie grodzisko. Idziemy dalej drogą w las. Szybko dojdziemy do kolejnej atrakcji, jaką jest leśna pętla przygód i tajemnic w Mielnie. Jest to oryginalny i unikatowy pomysł ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej. Prowadzi ona m.in. przez stare wydmy nadmorskiego lasu oraz obiekty historyczne, takie jak bunkry z II wojny światowej. Projekt powstał z myślą o odwiedzających gminę rodzinach z dziećmi, dla których spacer tą ścieżką będzie ogromną radością. Przejdziemy się tylko niewielką częścią tej ścieżki, aby pokazać chociaż część jej atrakcji. Przed chwilą widzieliśmy łódź rybacką, a teraz oglądamy bunkier wschodni. Nieco dalej jest bunkier zachodni, do którego właśnie doszliśmy. Nie idziemy dalej głębiej w las, chociaż tam jest więcej różnych atrakcji. Wracamy się i idziemy ścieżką inną w kierunku Mielna. Są tutaj rozmieszczone takie oto atrakcje dla dzieci. Wychodzimy z lasu w takim oto miejscu na ulicy 1 Maja. Przechodzimy na ulicę Chrobrego, którą przejdziemy się w kierunku Unieścia. Po chwili dojdziemy do strefy wolnego artysty, znajdującej się na końcu deptaku Tadeusza Kościuszki.
Idziemy dalej i naprzeciwko Urzędu Miejskiego mamy kolejną atrakcję, jaką jest pomnik Jelenia. Pomnik ten swoją historią sięga okresu międzywojennego. Wykonany został w Poczdamie na zamówienie barona von Wersen, właściciela majątku w Krępie pod Koszalinem, gdzie podczas polowania ustrzelono jelenia z 12 odnogami poroża. Na pamiątkę tego wydarzenia wykonany został naturalnych rozmiarów odlew, który został umiejscowiony u brzegu stawu w Parku Pałacowym w Krępie. Podczas II wojny światowej pomnik nie ucierpiał. Najprawdopodobniej w 1946 roku przeniesiono go do Mielna, gdzie znajdował różne lokalizacje, by ostatecznie stanąć w tym oto właśnie miejscu. Pomnik był wielokrotnie dewastowany i odnawiany. Ostatnie odnowienie miało miejsce w tym roku. Pomnik, chociaż nie jest związany bezpośrednio z historią Mielna, przez kilkadziesiąt lat po wojnie stojąc tutaj, stał się jego nieodłącznym symbolem. Idziemy dalej ulicą Chrobrego w stronę Unieścia. Dochodzimy do brzegu jeziora Jamno. Jest to dawna zatoka morska, oddzielona dziś od Morza Mierzeją. Obecnie jezioro połączone jest z morzem kanałem jamnejskim. Przy jeziorze znajdują się przystanie i wypożyczalnie sprzętu pływającego. Jezioro jest idealnym miejscem dla amatorów sportów wodnych oraz wędkowania. Gdy nad morzem wieje wiatr, tutaj może już nie wiać. Dzięki temu naturalnemu zjawisku deptak nad jeziorem, którym idziemy, może być doskonałą alternatywą na spacer. Wychodzimy z deptaku przy najbliższej okazji i nieco wracamy się na ulicę Słoneczną, którą właśnie idziemy w kierunku morza. I już doszliśmy do morza, chociaż to, co tam widać, to jeszcze nie jest morze, tylko chmura. Morze jest tam niżej. Za chwilę to zobaczycie.
Spacerując po promenadzie nadmorskiej z powrotem w kierunku centrum miejscowości, dojdziemy do pomnika lotników. Jest on poświęcony pilotom wojskowym, którzy zginęli w katastrofie lotniczej we wrześniu 1987 roku. Pomnik przedstawia fragment samolotu, a konkretnie jest to część ogona myśliwca umieszczona na granitowej bryle. Wokół miejsca, gdzie umieszczony jest pomnik, stoją tablice informacyjne o tematyce przyrodniczo-morskiej. W pewnym momencie promenada nadmorska przekształca się w pomost wzdłuż brzegu morza, którym właśnie idziemy. I właśnie doszliśmy do końca tego pomostu. Czas spojrzeć na Mielno i jego okolice z lotu ptaka. W tej chwili widzimy widok w kierunku wschodnim. Z lewej strony widzimy morze, z prawej strony jezioro Jamno. A teraz widzimy widok w kierunku zachodnim. Z prawej strony mamy Morze Bałtyckie, z lewej miasto Mielno. Idziemy dalej promenadą nadmorską, aż do deptaku Tadeusza Kościuszki. I już w dole widzimy ulicę Kościuszki oraz pomnik Morsa. Symbolizuje on odbywające się w Mielnie od 2004 roku
międzynarodowe zloty morsów, które przyciągają tłumy pasjonatów zimowych kąpieli. Od 13 lutego 2010 roku wita wszystkich zmierzających w kierunku plaży. Dzień po odsłonięciu pomnika, 14 lutego 2010 roku, został w Mielnie pobity rekord Guinnessa na największe zanurzenie misiów polarnych. Wtedy w wodzie o temperaturze poniżej 10 stopni Celsjusza zanurzyło się ponad 1000 osób. Idziemy ulicą Kościuszki, która w znacznej części jest deptakiem, w kierunku ulicy Chrobrego.